Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o sytuacji na Ukrainie, o tym jak wygląda sytuacja na froncie i jakie są szanse na jakieś rozwiązanie pokojowe, co mogą zaproponować Amerykanie, co realnie może się zdarzyć. O tym za chwilę porozmawiam z moim gościem. Jeśli Państwo uznajecie, że warto i słuchacie tego programu regularnie, to zachęcam do wspierania na patronite.pl. Wszystkim patronom bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Ecovoltis, firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Wojtku, jak wygląda teraz sytuacja na froncie? Ona wygląda dla strony ukraińskiej źle, ale nie tragicznie. Mimo tego, że Rosjanie niemal codziennie notują postępy, idą do przodu o kilkadziesiąt metrów, czasami o kilkaset metrów, to siły ukraińskie są dalekie od załamania. Myślę, że żadne daleko idące zmiany na froncie, szczególnie donbaski, on jest dzisiaj najważniejszy. Pamiętajmy, że ten front rozciąga się na przestrzeni ponad 1000 kilometrów, natomiast najważniejszy odcinek to jest ten front donbaski. I to, że ta wojna cały czas, po prawie 3 latach od pełnoskalowej inwazji rosyjskiej odbywa się w Donbasie, to jest również coś wiele mówiącego. To znaczy, pamiętajmy, że Rosjanie cały czas nie zdobyli całości Donbasu. Do wybuchu wojny kontrolowali jego część. W ostatnich prawie 3 latach zdobyli kolejne części, natomiast około 20% tego regionu pozostaje pod kontrolą ukraińską, więc w tym sensie, gdyby ktoś, lubię się do tego odwoływać, gdyby ktoś na początku tej wojny powiedział, że za 3 lata Ukraina nadal będzie kontrolowała część Donbasu, to pewnie zostałby potraktowany jako ktoś oderwany od rzeczywistości. Ukraińcy się trzymają i Ukraińcy się przez kolejne miesiące, 3, 4, może trochę więcej, kiedy możemy jakoś w miarę realnie prognozować, trzymać się będą. Co będzie potem, jest wielką niewiadomą, bo to zależy od tego, czy coś, bez czego armia ukraińska nie jest w stanie prowadzić wojny obronnej, czyli broni i amunicja Zachodu, czy to będzie nadal płynąć w wystarczającej ilości. I tutaj oczywiście kwestia polityki nowej administracji amerykańskiej, Donalda Trumpa wobec Ukrainy, wobec wojny jest tym kluczowym pytaniem. Ale czy jest to tak, że teraz te postępy rosyjskie są największe powiedzmy nie od początku wojny, no bo na początku weszli głęboko, tak, ale od tej już drugiej fazy wojny to jest tak chyba, że teraz najszybciej postępują. Tak, znaczy Rosjanie postępują, chociaż jak powiedziałem, nie są to straty ukraińskie jakieś bardzo dotkliwe. Znaczy Rosjanie są dalece od przełamania frontu. Tak? Wypierają Ukraińców z kolejnych wsi, miejscowości. Ukraińcy się siłą rzeczy muszą gdzieś tam cofać, natomiast Rosjanie robią to po pierwsze kosztem gigantycznej ilości strat własnych i to nawet gdybyśmy wzięli to pod uwagę dane, o których codziennie informują Ukraińcy, czyli czasami powyżej 1000 zabitych i rannych po stronie rosyjskiej. Nawet gdybyśmy te dane podzielili na 2, a nawet na 3, to są gigantyczne straty i pytanie, jak długo armia rosyjska jest w stanie przy tego typu stratach własnych postępować. Zakładam, że jeszcze długo, mimo tego, że problem, o tym samym możemy też porozmawiać troszkę dłużej, problem z siłą ludzką po stronie ukraińskiej jest oczywisty, ale też po stronie rosyjskiej. To, że mamy Koreańczyków z północy na Ukrainie, to nie jest demonstracja siły rosyjskiej, tak, te 12 000 żołnierzy, pewnie już dzisiaj mniej, żołnierzy północno-koreańskich, tylko to nie jest siła, tylko to jest słabość Rosji. Niedawno w Financial Times był duży materiał śledczy na temat tego, jak Rosjanie rekrutują żołnierzy do walki na Ukrainie w Jemenie. Więc to pokazuje, że Putin się bardzo boi ogłoszenia kolejnej fali mobilizacji, a ta pierwsza i ostatnia, jak do tej pory, miała miejsce w sierpniu czy we wrześniu 2022 roku. Więc mamy 2 lata. 2 lata Rosjanie walczą bez ogłoszenia mobilizacji. Problem z ilością rekruta jest dla nich problemem coraz większym. Wiemy również, że jeśli chodzi o amunicję, tutaj w szczególności też się odwołują o pomoc też do Korei Północnej. Więc Ukraińcy mają problemy, ale pamiętajmy też, że ta wojna ma też tą drugą stronę i ta druga strona również ma problemy bezpośrednio na froncie, ale też zobaczmy, co się na przykład dzieje z gospodarką rosyjską, z kursem rubla też dzisiaj.
spadł bardzo. A to może pociągnijmy, jaki jest stan gospodarki rosyjskiej dzisiaj? Coraz gorszy, aczkolwiek... Ale nie taki, żeby nie mogli ale nie taki, naprawiać, żeby nie mogli produkować. Tak, nie taki. W gospodarce rosyjskiej w najbliższej perspektywie załamanie nie grozi. Ta najbliższa perspektywa to jest pewnie jeszcze 25 rok. Co będzie potem? Użyję teraz odpowiedzi, która pewnie części słuchaczom się nie spodoba. To zależy. To znaczy, to zależy, co się będzie działo z ceną ropy naftowej. I tutaj czy administracja Trumpa będzie chciała, bardziej uderzając w Iran, ale też do pewnego stopnia w Rosję, coś z tymi cenami, zbicie, mówiąc najkrócej. Wiemy, że ten budżet rosyjski, który został przyjęty kilka dni temu przez rosyjski parlament, on jest budżetem, który już kolejny rok zakłada zwiększenie wydatków na zbrojenia i na obronę. Znaczy 43% wszystkich wydatków budżetu rosyjskiego to są wydatki na wojnę. De facto one są jeszcze większe, tylko one są poukrywane w różnych innych rozdziałach budżetu rosyjskiego. My szacujemy, że ponad połowa wydatków wszystkich rosyjskich to jest budżet, są wydatki na wojnę z Ukrainą. I nie tylko z Ukrainą, bo Rosja jest też w stanie wojny de facto z Zachodem. Pytanie, jak długo Rosja jest w stanie o takiej intensywności, biorąc pod uwagę straty na froncie, biorąc pod uwagę wydatki zbrojeniowe i także biorąc pod uwagę redukcję wydatków socjalnych, pamiętajmy, że to się z pustego i Salomon nie naleje, więc jak trzeba gdzieś dodać, to znaczy, że gdzieś trzeba zabrać. I Putin zabiera, ten nowy budżet to pokazuje, nie wydatki socjalne. To się nie spodoba części Rosjanom. Ale na razie nie ma żadnych sygnałów niezadowolenia czy buntu. Nie, i raczej bym się nie spodziewał. W tym sensie, że reżim Putina, jeśli ma mieć poważne problemy, to nie będą to problemy gospodarcze. W tym sensie, że pewnie w każdym innym miejscu w tej części świata tak znaczące rozdęcie wydatków na obronę i zarazem obcięcie wydatków na wydatki właśnie socjalne i inne spowodowałoby, że społeczeństwo zaczęłoby się buntować. Rosja ma inne społeczeństwo, to jest państwo, które jest inaczej sformowane. Też nie należy gdy porównywać tego, co w Europie Środkowej, czy w tym bardziej Europie Zachodniej, do tego, co w Rosji, bo inne państwo, inny naród zamieszkuje Federację Rosyjską. Więc problemem dla Putina jest gospodarka, ale to nie jest coś, co mogłoby sprawić, że jego władza by się załamała. Tym realnym czynnikiem, który wpłynąłby na jakieś podminowanie reżimu putinowskiego, czy realne problemy reżimu putinowskiego, byłaby porażka w wojnie, a póki co na to się nie zapowiada. Czy ten atak, czy jest sygnalizacja tą rakietą balistyczną, która spadła na Dnipro, ona osiągnęli jakiś cel? Czy Zachód twoim zdaniem zareagował w odpowiedni sposób i odpowiedź amerykańska, werbalna była odpowiednia, czy jakby wystraszył, no bo to był sygnał, tak? Możemy użyć takiej broni, na razie jej nie wyposażyliśmy, ale uważajcie, Zachodzie, żebyśmy nie posunęli się dalej. Na co Zachód odpowiedział, że my przekazujemy te miny przeciwpiechotne Ukraińcom, czy wygląda na to, jakby ta komunikacja była właściwa. Czy ona była właściwa, czy niewystarczająca ze strony Zachodu? Może najpierw powiedzmy, co chciała Rosja osiągnąć, używając tego pocisku po raz pierwszy w tej wojnie. No przede wszystkim to, co próbuje osiągnąć od wielu miesięcy, czyli zastraszyć społeczeństwa, elity zachodnie. Musimy zawsze pamiętać, że ta wojna ma wymiar nie tylko konwencjonalny, odbywa się na froncie w tej formie zbrojnej, ale to jest też wojna psychologiczna. Tak. Rosjanie chcą tą wojnę wygrać nie tylko na polu bitwy, ale też chcą wpływać na umysły społeczeństw w krajach demokratycznych. No i częściowo im się to udaje. Częściowo im się to udaje po to, żeby te społeczeństwa i władze tych państw zastraszyć i przestraszyć. Czy to się udało? Nie mam póki co takiego wrażenia. Rosjanie coraz częściej przekraczają kolejne granice, także jeśli chodzi o różne działania hybrydowe, które się odbywają u nas w krajach europejskich czy w krajach natowskich. Niedawne zerwanie kabla podmorskiego, kolejny raz zresztą. Do dzisiaj niejasno, co się stało z tym samolotem dostawczym, który się rozbił pod Wilnem. Czy to był wypadek, czy to była usterka techniczna, czy może jest tam coś więcej, prawda?
Tego typu przykładów można by wymienić w ostatnich miesiącach znacznie więcej. Więc w tym sensie, że ta wojna, ona jest hybrydowa wprawdzie ze strony Rosji, ale gdzieś tam tą granicę hybrydową przekracza, zbliżając się trochę do tej niebezpiecznej granicy czegoś, co nazywamy właśnie już takimi działaniami sabotażowo-dywersyjnymi, prawda, po stronie w Europie. Rosjanie mają nadzieję cały czas, że strach przed eskalacją tego konfliktu i przed możliwością użycia przez Rosję broni nuklearnej będzie czymś, co sprawi, że Zachód, także Stany Zjednoczone, przede wszystkim Stany Zjednoczone, będą bardziej podatne do tego, żeby pójść na ustępstwo wobec Rosji, czy skłonić do tego, czy zmusić do tego Ukraińców. Czy tak będzie? Nie mam takiego przekonania i zwróciłbym tutaj uwagę na bardzo ciekawe oświadczenie MSZ-u chińskiego dzisiaj. Chińczycy bardzo jasno napisali, nie wymieniając tam Rosji, ale poczekali kilka dni po tym ataku na rosyjskim balistycznym na miasto Dniepr i powiedzieli, że wszystkie strony powinny się powstrzymać od użycia broni nuklearnej. To nie jest sposób rozwiązywania problemów międzynarodowych. Czyli wysłały tak naprawdę sygnał do Moskwy i mówi, nie próbujcie. Sygnał, który myślę, że w Rosji powinni odczytać, że Chiny sobie nie życzą użycia broni nuklearnej, bo to będzie złamanie pewnego tabu. A twoim zdaniem w ogóle oni był chociaż cień zagrożenia, że Putin to może zrobić? Ja myślę, że tak do końca tego nigdy, znaczy nikt przy zdrowych zmysłach, kto nie ma wglądu do głowy Putina, nie może w całości takiej możliwości czy takiego niebezpieczeństwa odrzucić. Jakieś inne działania wskazujące na to, że może mieć zamiar to zrobić? Póki co nie, chociaż to jest bardziej pytanie do wywiadów amerykańskiego i brytyjskiego, bo to one mają zabawki, żeby patrzeć, co się dzieje w silosach i wokół silosów. Prawda? I prognozować, w którą stronę to może zmierzać. Pamiętajmy też, że potencjalne użycie przez Rosję broni atomowej na Ukrainie byłoby niezwykle ryzykowne, dlatego że to niekoniecznie musiałoby doprowadzić do tego, że Ukraina by się poddała, prawda? Po drugie, mamy różne bezpieczniki w formie czynnika chińskiego, o którym już mówiliśmy, ale też kilku innych. Znaczy dzisiaj Rosja bez współpracy gospodarczej, politycznej z Chinami nie byłaby w stanie przeżyć. Znaczy, to Chiny są tym państwem, które dają Rosji możliwości przetrwania. Większość eksportu rosyjskiego to jest sprzedaż na rynek chiński. Mamy też czynnik indyjski, ważny partner, szczególnie dla ropy rosyjskiej. Mamy czynnik turecki, państwo, które próbuje być trochę między dwoma stronami konfliktu i mówi się o Turcji jako potencjalnym miejscu, gdzie mogłyby się odbywać po raz kolejny zresztą negocjacje czy rozmowy między stronami walczącymi. Więc myślę, że Putin jest póki co daleki od złamania tabu nuklearnego i to miałoby dla niego daleko idące, dla niego i dla Rosji. Także jeśli chodzi o stanowisko Zachodu, bo ja nie mam przekonania, że Zachód podkuliłby, przepraszam za kolokwializm, podkuliłby ogon po takim ataku i powiedział wobec tego, dajemy Putinowi wszystko, co on chce. Myślę, że efekt tego mógł być wręcz odwrotny. Przy tym też nie wszyscy w elicie rosyjskiej użycie broni nuklearnej by poparli. Każdy, niezależnie od tego, czy rządzi w Korei Północnej, czy na Kremlu, czy gdziekolwiek indziej na świecie, myśli o bezpieczeństwie własnej rodziny i też o bezpieczeństwie własnych kapitałów i zgromadzonego majątku. Więc to jest też czynnik, który myślę, że tak racjonalnie bardzo na to patrząc, ale w tym sensie wydaje mi się, że trudno jest o Putinie mówić, że to nie jest racjonalny polityk. Także jeśli chodzi o jego decyzję o ataku na Ukrainę 24 lutego 2022 roku, ona była podjęta bo on miał trochę inny obraz sytuacji. Znaczy on podjął racjonalną decyzję, tylko że ona była oparta na pewnych błędnych przesłankach. Co do tego, że nie będzie znaczącej pomocy zachodniej, że społeczeństwo ukraińskie właściwie się nie będzie bronić, armia jest słaba. Ale biorąc pod uwagę... Parę drobnych błędów. No, oczywiście, one mają daleko idące znaczenie. W każdym bądź razie on jest na pewno w trudnej sytuacji, ale też próbuje pokazać, jakby wzmocnić swoje pozycje do przyszłych rozmów, także z nową administracją, czy przede wszystkim z nową administracją amerykańską. Do tych potencjalnych rozmów to dojdziemy, to porozmawiajmy jeszcze właśnie o tym, o czym wspomniałeś, czyli o zasobach ukraińskich, jak one dzisiaj wyglądają od strony sprzętowej i ludzkiej. Ludzkiej, już trochę o tym mówiliśmy. Problem jest z mobilizacją, bo mimo tego, że Ukraińcy w ostatnich miesiącach uszczelnili ustawodawstwo, co sprawia, że trochę więcej rekruta zaczęli pozyskiwać, to jest go za mało.
bo straty na froncie, zabici, ranni, jakie dokładnie tego nie wiemy, bo Ukraińcy tego nie upubliczniają. Mamy różne próby szacowania tego. Te straty są na pewno znaczące. Znaczy mówi się o 50-70 tysiącach zabitych żołnierzy ukraińskich, być może więcej. Jeśli ktoś ze słuchaczy był na Ukrainie w ostatnich miesiącach, jechał, przemieszczał się między jakimiś miastami, to na pewno zwrócił uwagę, że co jakiś czas widać takie zmasowane dużą ilość flag ukraińskich. To znaczy, że na danym cmentarzu są kwatery wojskowe i to jest, co się rzuca bardzo w oczy. Znaczy, Wiesz, ja byłem 10 dni temu, chyba, czy 2 tygodnie temu, zresztą mówiłem już w programie, ale może nie wszyscy to słyszeli, w Kijowie, na Majdanie. Tam, jak pamiętasz, jest taki plac, w którym właśnie wbijają te Tak. flagi. I byłem tam kilkukrotnie od początku wojny i jeszcze nigdy, ostatni raz byłem chyba z rok temu, i jeszcze nigdy tych flag nie było, znaczy nie przyrosło ich tak dużo. to jest miejsce, było które robi porażające. wrażenie. Tak niesamowite, znaczy ich jest o tyle więcej niż było ich poprzednio. Tak gęsto są te flagi z imionami, To jest nazwiskami oddolnie tych żołnierzy. zbudowany memoriał nie przez władzę, tylko przez społeczeństwo. Ale to pokazuje to, co wiem, znaczy te liczby, bo co innego jak się te liczby słyszy, a co innego jak się to tak zobaczysz z imionami, nazwiskami tych chłopaków. Tam są też polskie flagi przy okazji, Tak. możemy to powiedzieć. One się rzucają w oczy, są też nazwiska Tak. Polaków, którzy zginęli. I to jeszcze większe wrażenie robi, kiedy jest się w 5-tysięcznej miejscowości gdzieś na zachodniej Ukrainie albo środkowej Ukrainie i widzi się ten cmentarz, na których tych flag są po prostu dziesiątki. Tak, mała miejscowość i wtedy sobie człowiek zaczyna liczyć, tak? 5 000 mieszkańców, to ile jest mężczyzn w wieku poborowym, czyli 25-60. Teraz sobie tak oddzielamy kobiety, dzieci, starców. Zginęło te kilkadziesiąt osób w tak małej miejscowości. To jest pytanie o proporcje, prawda, Tak. zabitych i rannych w tym konflikcie. To. A jak wygląda sprawa sprzętu? Nieźle, chociaż oczywiście Ukraińcy tego nie raportują. Pamiętajmy, że kiedy toczy się wojna, to my nie mamy jasnych informacji jednej i drugiej strony, ile zużyli, ile im zostało. To jest, To nieźle? To jest tajemnica wojskowa. Nieźle możemy sądzić na podstawie intensywności ukraińskiego ognia artyleryjskiego. Czyli jak gdyby Ukraińcy odpowiadają, Rosjanie strzelają, Ukraińcy strzelają i to, że Ukraińcy wydaje się, że nie oszczędzają, to nam podpowiada, że wobec tego mają magazyny póki co pełne. Odchodząca administracja Bidena, ona również to zadbała, żeby Ukraińcy mieli czym strzelać i też trochę, żeby to zostało na... Nie wiadomo, jaka będzie polityka administracji Trumpa, więc jakby to, co byli w stanie zrobić, jeśli chodzi o możliwości finansowe odchodzącej administracji, to zrobili. Ukraińcy też tradycyjnie, jak pewnie każde państwo, każde wojsko w takiej sytuacji mają też coś tam zachomikowane na czarną godzinę. Więc póki co wydaje się, że czym strzelać mają i że to jest coś, co pewnie się nie skończy w najbliższych miesiącach, ale potem powstanie to kluczowe pytanie, czy Amerykanie przyjmą kolejny pakiet i co im dostarczą, czego im nie dostarczą. Pamiętajmy też, i to też jest akurat optymistyczne, że Ukraińcy rozwijają cały czas swój własny potencjał zbrojeniowy. O to chciałem zapytać, na ile twoim zdaniem, na ile według twojej wiedzy ta produkcja idzie i jaki jest jej potencjał? No ja słyszałem, że Ukraińcy są w stanie powyżej połowy swoich potrzeb amunicyjnych zaspokajać w oparciu o własną produkcję. To niesamowicie, to bardzo dużo. Tak, to jest dużo. Czy powstaje nowa fabryka amunicji gdzieś, nie wiemy gdzie? To nam czasami możemy sądzić po tym, gdzie Rosjanie strzelają. Znaczy, ostatnio zaczęli strzelać po Zakarpaciu. To jest relatywnie najbezpieczniejszy region, gdzie dotychczas rosyjskie rakiety trafiały rzadziej, a właściwie bardzo rzadko, bo tam nie ma żadnych obiektów strategicznych, a ostatnio mieliśmy kilka przypadków, że Rosjanie tam zaczęli strzelać. Być może gdzieś tam, nie wiem, bazują F-16 ukraińskie, a może któraś, też pamiętajmy, że Rheinmetall niemiecki, koncern zbrojeniowy, buduje też fabrykę na Ukrainie, więc pewnie w różnych miejscach, które są względnie bezpieczne i nie wiem, może teren podgórski, prawda, to też jest dobre miejsce, żeby różne zakłady zbrojeniowe gdzieś tam pod ziemią stawiać z dala od ognia rosyjskich rakiet. Więc Ukraińcy są bez wątpienia narodem bardzo innowacyjnym. Myślę, że tutaj szczególnie trzeba wielki ukłon zrobić w stronę ukraińskiego sektora dronowego. To znaczy to, jak Ukraińcy rozwinęli technologię
dronów wojskowych w oparciu o komponenty importowane z różnych państw, także z Chin. Natomiast to, że są w stanie konstruować drony, które pokonują przestrzeń nawet po kilkuset i więcej kilometrów, dosięgając różne cele w głębi Rosji, no to jest na pewno wielki postęp ukraiński w tej wojnie. To jest rzecz jasna cały czas za mało. Zdaje się, że nawet sprzedają te drony za granicę. Pojawiły się takie Chyba raczej informacje. nie. Dziś pojawiły się takie Wydaje mi się, że to informacje, że mało to prawdopodobne, dziwnie żeby to, to zabrzmiało, ale gdzieś to biorąc pod przeczytałem. uwagę potrzeby armii ukraińskiej, ale to jest państwo, w których nie takie rzeczy widziało, więc Tak. wszystko jest możliwe. Mhm. A to mówię, że o amunicji, a o innym, czy dostawy innego sprzętu. One są niestety Znaczy sprzętu opóźnione po i to prostu, też czy możemy one są? jak gdyby sądzić choćby po wystąpieniach prezydenta Zełenskiego, który zaczął się skarżyć na to, też w ostatnich tygodniach to było bardzo słychać, że część państw, która obiecała różne pakiety wsparcia do Tak. końca 2024 roku, nie wywiązuje się z nich albo nie w pełni się z nich wywiązuje. Więc to nam każe sądzić, że niektóre deklaracje wsparcia były trochę zbyt optymistyczne, a Ukraina zaczęła produkować jakieś tam nowe rodzaje swojego sprzętu wojskowego, ale to jest cały czas za mało, zdecydowanie za mało, żeby była w stanie swoje potrzeby zaspokajać. I to się nigdy nie stanie, też warto podkreślić. Znaczy, Ukraina może tę wojnę prowadzić w oparciu o dostawy sprzętu, artylerii, różnego rodzaju systemów z Zachodu i bez tego ta wojna dla Ukraińców skończyłaby się szybciej niż później. Mhm. A na ile twoim zdaniem Zachód jest w stanie, w jakim procencie Zachód jest potencjalnie w stanie zapełnić dziurę, gdyby Amerykanie zaprzestali Dzisiaj nie dostaw? jest w stanie. w ogóle. Te lekcje płynące z tej wojny Zachód odrabia zdecydowanie zbyt późno, zbyt dużym opóźnieniem i troszkę cały czas beztrosko. Mhm. Mamy do czynienia, do znudzenia to powtarzamy, ale ja to powtórzę jeszcze raz, największym konfliktem w Europie od 1945 roku. Konfliktem, który Rosja to bardzo jasno deklaruje, wymierzone jest nie tylko w Ukrainę, ale Rosja mówi, powtarza, także ustami swojego przywódcy, że to jest wojna Rosji z Zachodem. A skoro tak, no to można postawić pytanie, co się dzieje z europejską produkcją amunicji. Nie możemy prowadzić długookresowo wojny, bo mamy w magazynach amunicję, do końca nie wiemy, tak, jakie są zasoby Wojska Polskiego, ale no to jest na pierwszy etap wojny, tak, a potem każde państwo będzie zdane w dużym stopniu poza wyjątkami na import skazane. Więc Europa niestety cały czas zbyt wolno, zbyt niekonsekwentnie nie wyciąga w takim stopniu, jakby się tego chciało, wniosków z wojny rosyjsko-ukraińskiej. A mam wrażenie, że te wnioski na różnych szczeblach, one powinny być wyciągane. Nie tylko jeśli chodzi o sektor zbrojeniowy, nie tylko jeśli chodzi o nasze siły zbrojne, ale także o pewną odporność państwa, systemów bankowych, energetyki, tego jak przygotowywać społeczeństwa do takich konfliktów. Wnioski, jakie płyną z tego wszystkiego, co zrobiło w ciągu ostatnich niemal 3 lat państwo ukraińskie, one są niezwykle cenne. Wiem, że różne polskie instytucje z tych wniosków korzystają, na szczęście. Jakie? No to mamy bardzo różnie, może nie chciałbym za dużo powiedzieć, nie wiem co jest w mediach, a czego nie ma w mediach, ale ja sam słyszę od różnych osób z różnych instytucji o tym, że te kontakty ze stroną ukraińską one są bardzo rozwinięte, że oni tam też jeżdżą po to, żeby się uczyć. Także jeśli chodzi na przykład o odporność na ataki cybernetyczne, prawda? No, państwo ukraińskie, które było w pierwszych dniach wojny poddane zmasowanym atakom, przetrwało. System bankowy się nie załamał, prawda? Sektor bankowy nie przerwał swojej działalności. DIA, czyli to e-państwo ukraińskie w smartfonie, ono się od tego czasu rozwinęło, coraz więcej usług jest dostępne. Więc to pokazuje, jak bardzo państwo ukraińskie jest w całej tej bardzo, bardzo trudnej sytuacji odporne. I do tego pewnie bym też dołożył energetykę ukraińską, którą Rosjanie trafili już ponad 1000 rakiet. I wydawałoby się, że to w ogóle nie ma prawa funkcjonować. Tak. Gdyby tak zmasowane ataki powinny sprawić, że blackout w wielkich miastach ukraińskich byłby na porządku dziennym. Tymczasem są przerwy w dostawach prądu. W niektórych miastach bardziej wydłużone, w innych mniej, ale ten sektor działa. Mhm. Mimo tego, że wydawałoby się kilka miesięcy temu, kiedy Rosjanie zaczęli, że ta zima, ona jest trudna, ale my nie widzimy wciąż jeszcze, mam nadzieję, że nie zobaczymy, zmasowanej kolejnej fali uchodźstwa ukraińskiego. Ukraińców, kobiet i dzieci, które chciałyby
osób starszych, które chciałyby przezimować. No tak, ale jeszcze nie ma takiej prawdziwej zimy, nie? Jeszcze cały czas No, jest... mamy koniec listopada, to prawda, natomiast póki co nie widzimy, znaczy to się oczywiście może wydarzyć, znaczy Rosjanie, pamiętajmy, że nie rezygnują z ataków na ukraińską infrastrukturę i może Cały czas kontynuują. nie mogę wykluczyć tego, Tak. że jednak dojdzie do zmasowanego ataku i ta masa krytyczna odporności, mimo tego, że ukraińscy inżynierowie, energetycy stają na wysokości zadania, że to w pewnym momencie jednak może im nie wyjść, prawda? Bo jak gdyby ta masa krytyczna zostanie przeważona, ale póki co się trzymają. A czy te atakamsy, którymi mogą już atakować na terytorium Federacji Rosyjskiej, czy one wprowadziły już jakąś zmianę na froncie, czy mogą zatrzymać tę rosyjską ofensywę? One wprowadziły zmiany na froncie, w tym sensie, że Ukraińcy są w stanie atakować cele, które są położone do 300 kilometrów. Tak? Wcześniej ten zasięg był znacznie mniejszy. Pewnie Rosjanie też z tego pewne wnioski zaczną wyciągać, to znaczy jeśli mają jakieś zaplecze logistyczno-magazynowe, to wycofają je poza diametr wrażenia. Ale to też utrudni działanie. Oczywiście, więc to jest to jest oczywiście bardzo dobra decyzja prezydenta Bidena, natomiast decyzja, która zapadła za późno. 2,5 roku za późno. Ona, jak gdyby, znaczy Zachód przekracza kolejne granice po tym, kiedy po niekończących się dyskusjach, prośbach, groźbach prezydenta Zełenskiego, Ukraińców, innych sojuszników Ukrainy, to właściwie przelebialiśmy nim od początku. HIMARSy, prawda, długa dyskusja, czołgi zachodnie, Leopardy, Abramsy, samoloty, F-16, zgoda na w ogóle najpierw dostarczenie atakamsów, prawda, tak. a potem zgoda na ich pełne użycie na cele położone na terytorium Federacji Rosyjskiej. Więc gdyby to wszystko było, decyzja polityczna w tych sprawach zapadła wcześniej, jak mówisz, 2,5 roku wcześniej, choćby po pierwszych kilku miesiącach wojny, sytuacja ukraińska na froncie byłaby dzisiaj znacznie lepsza, więc pamiętajmy, że to, że Ukraina jest dzisiaj w trudnej sytuacji na froncie, to nie jest tylko efekt przewag rosyjskich na froncie, bo one są obiektywne, ale to jest niestety również efekt pewnego strachu Zachodu o to, że Rosja może tę wojnę przegrać, a co się wtedy stanie z Rosją? Tego się Zachód boi. Tak. Wiem, że Ośrodek Studiów Wschodnich nie zajmuje się Ameryką, ale czy z tych pierwszych ruchów, czy śladów, znaczy informacji o nominacjach w przyszłej administracji amerykańskiej już wyciągacie jakiekolwiek wnioski dotyczące tego, jak to może wpłynąć, jakie mogą być te pierwsze ruchy względem Ukrainy? Mamy rzeczywiście pierwsze decyzje kadrowe i niektóre są pozytywnym zaskoczeniem i w ogóle wydaje się, że Trump postawił na kompetentnych osób, choćby swego doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego, czyli Waltza, tak? Senator Rubio, który ma być sekretarzem stanu. Kilka innych, nowy szef, czy wysłannik do spraw ukraińskich, pan Kellogg, prawda? Więc to są osoby, które są generalnie oceniane pozytywnie, natomiast pamiętajmy, że głównym ośrodkiem podejmowania decyzji będzie sam Trump. I to on będzie kształtował politykę i to on będzie kształtował strategię. Oczywiście będzie pewnie słuchał, a może nie będzie słuchał, w zależności pewnie od sytuacji i nastroju danego dnia, danych doradców. Natomiast jaka będzie dokładnie polityka administracji Trumpa, no to jest w tym momencie, Jasne. wszyscy chcieliby to sprognozować, ale nikt nie potrafi. Pojawiły się takie przecieki, plotki dotyczące tego, że być może prezydent Zełenski mógłby zaoferować Trumpowi, który jest bardzo transakcyjny, możliwość intensywnego korzystania przez amerykańskie firmy z zasobów, które kryją się w ziemi Donbasu, gdyby Ukraińcy gdyby Amerykanie pomogli wypchnąć Rosjan z tego terenu. Czy twoim zdaniem to są wyłącznie plotki, czy w tym może być coś na rzeczy i czy to może mieć jakieś znaczenie? To jest punkt 4 planu zwycięstwa Zełenskiego, który został przedstawiony przez niego kilka tygodni temu. I on jest ewidentnie był robiony pod Trumpa, czy też pokazuje swoją drogą, że otoczenie Zełenskiego i sam Zełenski raczej spodziewali się, czy nie wykluczali wygranej Trumpa i się do tego przygotowywali, widząc w tym pewną szansę dla siebie. Tak? Znaczy zachodnia Europa, może tej w szczególności Niemcy, widzą w tym przede wszystkim
zagrożenia, a Ukraińcy dostrzegli w tym pewną szansę dla siebie w tej wojnie, dlatego że kontynuowanie polityki Bidena, Kamala Harris pewnie by została wybrana, w dużym stopniu by kontynuowała to, co widzieliśmy w ciągu ostatnich prawie 3 lat. Czyli Ukraińcy to traktują jako, po pierwsze, brak strategii amerykańskiej, po drugie, politykę, której efektem było powolne wykrwawianie się państwa ukraińskiego, ale bez nadziei na zwycięstwo w tej wojnie, bo to, co Ameryka robiła, to było za późno i za mało. Tak to Ukraińcy przedstawiają. Więc to, że będzie zmiana w Białym Domu, to jest zmiana, która oczywiście niesie wiele wyzwań i znaków zapytania, potencjalnie też zagrożeń dla Ukrainy, ale jak powiedziałem, oni też dostrzegli w nowym prezydencie Stanów Zjednoczonych także pewną szansę dla siebie. Z tych pierwszych jakichś przecieków czy informacji pojawiających się do tego, jak może wyglądać propozycja amerykańska, no mowa była o tym, że była, prawda, ta neutralna strefa, którą kontrolować mogą wojska europejskie. Czy twoim zdaniem państwa może być gotowość wśród państw zachodniej Europy, bo zaczynają się jakieś rozmowy na ten temat między Francuzami a Brytyjczykami. Nie wiem, na ile my byliśmy o tym informowani, czy jakby jesteśmy o to pytani. Czy jesteś w stanie sobie to wyobrazić, żeby państwa europejskie wysłały swoje wojska? W twoim poprzednim pytaniu jeszcze umknęła mi kwestia, jeśli możemy do tego na chwilę wrócić, tych minerałów, które Ukraińcy obiecali. No Powiedziałem, że to była część planu Zełenskiego, ale zapomniałem dodać, że my nie wiemy, co właściwie Ukraińcy mają w ziemi. Oni też do końca nie wiedzą. Natomiast to była oferta ewidentnie właśnie robiona pod Trumpa, który jest człowiekiem o myśleniu też biznesowym i transakcyjnym, więc Ukraińcy chcieli powiedzieć, gdybyście dokładnie, gdybyście chcieli pohandlować, to my potencjalnie mamy wiele rzadkich minerałów i tak prawdopodobnie jest, nie wiemy ile tego dokładnie, w środkowej i środkowo-wschodniej części Ukrainy. Ale to jest pewna zachęta, że Ukraina pokazuje, nie tylko chcemy od was brać, ale jesteśmy gotowi też do tego, żeby coś wam dać. Tak. I teraz wracając do twojego drugiego pytania. Ja bym powiedział, że to jest coś, czego my nigdy nie możemy wykluczyć, jeśli chcemy poważnie traktować tą wojnę i skutki tej wojny. Czy one będą dla nas pozytywne, czy wręcz przeciwnie. Czy wojska europejskie, to bym powiedział tak, znaczy wydaje mi się, że trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której prezydent Trump będzie chciał przyjąć warunki Putina, takie, które są na stole, bo one wykraczają poza Ukrainę i one de facto oznaczałyby kapitulację Ukrainy. Po tych wszystkich wydatkach z budżetu amerykańskiego na wsparcie Ukrainy, tak ponad $100 miliardów. I także biorąc pod uwagę pewien prestiż, jaki jest z tym związany. Tak? Znaczy, myślę, że prezydent Trump bardzo by nie chciał słyszeć i czytać w mediach amerykańskich, światowych w przypadku właśnie przyjęcia potencjalnego, zmuszenia Zełenskiego do przyjęcia warunków rosyjskich. Nie chciałby Trump słyszeć o tym, że podobnie jak Biden, on też ma swój Afganistan. Tak? Szczególnie, że Trump lubił wykorzystywać argument prestiżowej porażki, jaką bez wątpienia dla Stanów Zjednoczonych był styl wycofania się z Afganistanu. Więc gdyby doszło potencjalnie, teoretycznie do opuszczenia przez Amerykę Ukrainy, no to by oznaczało uderzenie też w prestiż nie tylko państwa amerykańskiego, ale też samego prezydenta Trumpa. To nie jest Chyba, też... że byłby Chyba, to żeby deal, się że wejdą tam Francuzi, Brytyjczycy, Niemcy, Polacy i tak dalej. Bym powiedział, że nie na tym etapie. To znaczy, to czego chce Putin, to jest w ogóle... Tak, znaczy Amerykanie uważają i część elit zachodnich uważa, że z Putinem się można dogadać, oddając mu to, co ma dzisiaj. Tak. Czyli de facto nie zgodnie nie de jure, tylko zaakceptujemy obecny przebieg granicy, strefy rozgraniczenia wojsk ukraińskich i wojsk rosyjskich. Oddamy Putinowi część ziem ukraińskich, które teraz kontroluje. Pewnie mu obiecamy, że Ukraina nie wejdzie do NATO i może coś jeszcze. Ale problem z tego typu myśleniem, tutaj mam wrażenie, że niestety cały czas daleko nie wszyscy na Zachodzie sobie z tego zdają sprawę, że dla Putina to nie wystarczy. On tego nie chce. Znaczy, chce, ale mówi to wprost. To jest za mało. Ja chcę kontroli nad Ukrainą. Ja chcę, aby Ukraina była krajem neutralnym, aby ukraińskie siły zbrojne
były kadłubkowe. I ja chcę rozmowy z wami na temat tego, jak będzie wyglądać bezpieczeństwo europejskie, czyli daleko wykracza poza Ukrainę Putin. Więc w tym sensie ja myślę, że prezydent Trump jak gdyby stoi na stanowisku, że tego typu porozumienie, jak teraz właśnie naszkicowałem, to znaczy, że akceptują aneksje rosyjskie, że ono jest możliwe i że właściwie racjonalnie rzecz ujmując, to Rosja coś tam dostanie. Ale problem jest taki, że Putin powie, że ale na mnie w ogóle nie o to chodzi. Znaczy, na mnie chodzi o ziemię przecież całej tej sytuacji. To warto rozumieć, że to nie chodzi o ziemię w tej wojnie, tylko chodzi o kontrolę nad Ukrainą i nad częścią przynajmniej systemu bezpieczeństwa europejskiego położonego, tak się składa, w naszej części regionu. Ale tego na pewno nie zaakceptują Ukraińcy. I to jest kolejny bardzo ważny czynnik i fajnie, że o tym wspomniałeś, bo to, warto to przypominać. Znaczy, Ukraina jest podmiotem, a nie przedmiotem w tej całej rozgrywce. I prezydent Zełenski bardzo wyraźnie to mówi. Na tyle, na ile ja rozumiem psychologię, osobowość tego polityka, to on w to wierzy. Znaczy on, mimo tego, że Ukraina jest uzależniona od pomocy finansowej i zbrojnej ze strony Zachodu, to on wierzy w to, że nic o Ukrainie bez Ukraińców. Więc nie bym uczulał bardzo na takie dyskredytowanie Ukrainy jako państwa, które co jej w Waszyngtonie napiszą, to przyjmie, bo tak nie będzie. Zwłaszcza że społeczeństwo ukraińskie tego nie Które przyjmie. jest bardzo zmęczone, ale które wie, że... Zmęczone, ale Zdeterminowane. i być może gotowe do tego, żeby pójść, znaczy chętnie by odpoczęło, ale niechętnie by się poddało. No właśnie, to jest tak podobny problem. Gdyby Putin rzeczywiście takie warunki jak zaakceptowanie aneksji, nie de jure, ale właśnie faktycznego stanu, położył na stole i nawet obietnicę, że Ukraina nie wejdzie przez 10-20 lat do NATO, to byłoby coś, co myślę, że społeczeństwo ukraińskie mogłoby zaakceptować. Pod warunkiem, że ktoś inny dałby jakieś gwarancje bezpieczeństwa. I tutaj pozwolił dochodzimy do armii tego, się... o czym powiedziałeś wcześniej, czyli w sytuacji, kiedy dealu nie ma, tak, wojna trwa, prezydent Trump, który jest człowiekiem porywczym i który myślę, że też chce być postrzegany jako zwycięzca, który doprowadził do pokoju, a nie jako ktoś, kto stracił Ukrainę i zmarnował te amerykańskiego podatnika liczne miliardy dolarów. I nic nie ugrał przy I tym. nic nie ugrał, a to myślę, Nawet że to byłoby dla politycznie by nie niego... ugrał. To był dla niego problem polityczny jednak. Tak. Gdyby się okazało, że jednak nic z tej Ukrainy i pomocy amerykańskiej nie wyszło, no to w tej sytuacji ja sobie potrafię wyprowadzić taki scenariusz, że Amerykanie mówią, to my dajemy jeszcze więcej broni, ale Europejczycy muszą też dawać więcej broni. Znaczy pewne, słuszne zresztą, przerzucanie odpowiedzialności za wojnę, która się toczy na terytorium europejskim, na Europejczyków, to jest zrozumiałe podejście. Bo on mówi wielokrotnie, on i jego ludzie, to jest przede wszystkim Ukraina, to jest przede wszystkim problem europejski. Europejczycy powinni dają więcej, ale wciąż dają za mało niż powinni, także w relacji do swojego potencjału. Kwestia wojsk europejskich, gdybyśmy na poważnie rozmawiali o tym, jakie gwarancje Ukraina powinna dostać, żeby ustabilizować sytuację, w perspektywie nie najbliższego półrocza, tylko kolejnych iluś tam miesięcy, roku czy może więcej, no to jest kwestia jednak obecności wojskowej europejskiej z jakimś udziałem amerykańskim. A myślę, że Amerykanie będą się przed tym bronić, aby nie być tą główną siłą, znowu mówiąc, że to jest przecież problem przede wszystkim Europy, a nie nasz amerykański. Tutaj odsyłam do ciekawego wywiadu z Richardem Grenellem, byłym ambasadorem trumpowskim za pierwszej jego kadencji w Berlinie, który tak mocno podpadł Niemcom, który powiedział wprost, gdybyśmy mieli, wyobraźcie sobie, mówiąc do reportera niemieckiego, który z nim wywiad przeprowadzał, gdybyśmy mieli konflikt nasz z Meksykiem, albo gdzieś tam na granicy meksykańskiej, czy Europejczycy wysłaliby siły zbrojne? Ile byście dali wtedy, jakbyście nas wspomogli? Więc jak gdyby to jest taka próba odwrócenia... Wszystkie swoje F-35 i próba odwrócenia niejeżdżące szachownicy i pokazania, w jakiej sytuacji są Stany Zjednoczone. To jest coś, co chyba mało jeszcze trafia do głów zachodnioeuropejskich w szczególności, bo tego typu dyskusje na wschodniej flance NATO, one się toczą i publicznie, i niepublicznie o tym, czy my jednak nie powinniśmy pomyśleć i zacząć poważnie myśleć o tym, że czy w pewnym momencie nie będzie potrzeby, konieczności, żeby stabilizować sytuację przez wysłanie tam europejskich sił. Mówił o tym wprost choćby minister spraw zagranicznych Estonii. Jak ktoś może powiedzieć, że Estonia to jest mało milionowy, ledwie milionowy kraj gdzieś tam na peryferiach Europy, ale tego typu myślenie,
ono jest dyskutowane i wśród ekspertów, i też wśród części polityków i myślę, że to jest takie trochę oswajanie, prawda, europejskiego mainstreamu z być może nieuchronną koniecznością tego, że dla realnego ustabilizowania sytuacji potrzebne będą odważne decyzje polityczne, które będą niepopularne społecznie. To trzeba otwarcie powiedzieć. To znaczy wysłanie naszych chłopców brytyjskich, polskich, litewskich, rumuńskich, może innych na Ukrainę, to zawsze będzie trudna decyzja. Ale gdyby się okazało, że za kilka miesięcy, nie wiem, front zaczyna się dla Ukraińców walić i Rosjanie idą do przodu i Ukrainie, to jest ten najgorszy scenariusz, do którego mam nadzieję, że nie dojdzie, i Ukrainie grozi załamanie, no to myślę, że wtedy uzmysłowienie sobie przez elity polityczne, jakie to niesie konsekwencje. Miliony uchodźców, kolejne, prawda? Załamanie państwa, setki tysięcy byłych żołnierzy ukraińskich, którzy przegrali wojnę, nie mają pracy, są sfrustrowani, mają problemy psychiczne, bo przy takiej masie ludzkiej to jest oczywiste w jakimś tam odsetku, prawda? Kwestia kryminalizacji, kwestia broni, przemytu tego wszystkiego na terytorium Unii Europejskiej. Znaczy ten scenariusz I zagrożenia, niesie i realnego zagrożenia dla państw Unii Europejskiej. Oczywiście. Więc pytanie, my nie mamy łatwych decyzji. Tak. I my jako Polska i my jako Unia Europejska, Dobra, to a będą na ile- tylko trudne decyzje. A na ile według twojej wiedzy te rozmowy o wysłaniu własnych wojsk stabilizacyjnych w jakiejkolwiek formie w ogóle się toczą i na ile przywódcy, zwłaszcza nie Francji, Niemiec to nie wierzę, ale Francji, Wielkiej Brytanii mówią o tym, czy myślą Mówił o tym prezydent Macron, pamiętajmy, już Tak. kilka miesięcy temu, jako jeden tak, z ale- pierwszych zresztą złamał to tabu. W Niemczech się o tym nie mówi, bo tam jest kampania wyborcza. Mamy za 3 miesiące wybory, niecałe 3 miesiące wybory. Tam Ukraina jest instrumentalizowana, ale bardziej przez SPD i kanclerza Scholza, który Tak. próbuje trochę głosów odebrać radykałom z AfD i z partii Sary Wagenknecht. Także tak postrzegam jego telefon do Putina, prawda, jako część kampanii wyborczej, gdzie on pokazuje części społeczeństwa niemieckiego, która chce zakończenia wojny, która bardzo naiwnie uważa, że wystarczy oddać Putinowi część ziemi i sprawa się rozwiąże. No właśnie się nie rozwiąże. Więc te dyskusje, one trwają, one są trudne dla większości polityków, bo wysłanie, popatrzmy na sondaże, znaczy nawet w Polsce kilkanaście procent Polaków mówi, że że poparłoby wysłanie wojsk polskich na Ukrainę. Pamiętajmy też, że Polska kiedyś wysłała swoje wojska do Afganistanu, a wcześniej do Iraku, prawda? Oczywiście. I to było tysiące naszych chłopców. Nie tylko chłopców zresztą. Więc te dyskusje się odbywają, one mam wrażenie się rozwijają i pewnie się rozwijać będą, ale znowu, to wszystko będzie uzależnione od tego, gdzie będziemy z wojną za kilka miesięcy i jaka będzie polityka Trumpa wobec wojny. Podsumowując, nie jest dobrze, ale... Nie jest tragicznie. Ale nie jest tragicznie. Nie jest tragicznie. Mamy w tym momencie bardzo wiele znaków zapytania. Ukraińcy się trzymają, mimo tego, że mają wiele różnych problemów, które pewnie będą się pogłębiały. Liczą na dalsze wsparcie Zachodu, natomiast jak gdyby wszyscy patrzą na to, co będzie w Waszyngtonie, bo to jest jasne, że to w dalszym stopniu, czy głównym stopniu to Waszyngton będzie narzucał agendę tej wojny i wszyscy będą patrzeć na Waszyngton, ale z drugiej strony jest coraz więcej trzeźwych głosów w Europie, także u nas, u Nordyków na wschodniej flance, mówiący, Europa musi robić więcej, bo to jest przede wszystkim nasz problem i my musimy wziąć odpowiedzialność za to, żeby ta wojna skończyła się jak można najlepiej dla Ukraińców, a tym samym dla nas. Bardzo ci dziękuję, Wojtku. Dziękuję również. Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, był z nami. Dzięki. Napiszcie Państwo, co o tym sądzicie. Jeśli podobał Wam się ten program, to rozważcie może wsparcie dla Układu Otwartego. Możecie to zrobić na patronite.pl. Wszystkim, którzy to robią, serdecznie dziękuję. Zachęcam do oglądania, słuchania i komentowania. Pozdrawiam, do zobaczenia. Nagraj to w blisko.